29 listopada 2023 roku Dacia pokazała swój najnowszy model, Dacia Duster trzeciej generacji. W malowniczych plenerach Portugalii dziennikarze mogli zapoznać się z tym autem, jeździli, dotykali, szarpali to auto. Stąd wiemy, jak wygląda i wiemy, jakie są ich recenzje, a te recenzje są bardzo pozytywne. Drugim etapem była publikacja cen oraz otwarcie zamówień na nowego Dustera. 26 marca 2024 roku nastał ten dzień. Poznaliśmy bardzo atrakcyjne ceny i mogliście składać zamówienia. Zainteresowanie było tak duże, że pierwsze przedziały produkcyjne sprzedaliśmy w kilka dni. Myślę, że działo się tak to w całej Polsce. Dość powiedzieć, więcej zamówień niż samochodów. Trzecim etapem wprowadzenia nowego Dustera do sprzedaży było zaproszenie przez producenta sieci sprzedaży na prezentację produktu. Odbyło się to 20 maja 2024 roku. Spójrzcie, jak długo musieliśmy czekać, żeby poznać ten samochód. Od 20 maja zaczęliśmy szkolenia, jeździliśmy tymi samochodami zarówno w trybach miejskich, pozamiejskich, nawet offroadowych. Tak, zdarzyło nam się pojeździć offroadowo. Możemy coś na ten temat powiedzieć. Za chwilę kilka słów subiektywnej oceny. Nazywam się Mariusz Rataj. Po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na nowy film. I w końcu nadszedł ten dzień. 11 czerwiec 2024 roku możemy pokazać Wam nowego Dustera. Duster trzeciej generacji. Według mnie wszystkie reklamy powinny brzmieć: oto naprawdę nowy Duster. Przede wszystkim pytanie do tych osób, które widziały już Dustera na żywo. Jakie są Wasze wrażenia? Moje, patrząc pierwszy raz na Dustera trzeciej generacji, wrażenia były zgoła nieoczywiste. Wydawało mi się, że ten samochód jest mniejszy od swojego poprzednika. Ale to oczywiście złudzenie, ponieważ Duster trzeciej generacji niewiele się różni gabarytowo od drugiej generacji. 2 cm niższy, 9 mm szerszy, no to jest niewiele, prawda? Kolosalne znaczenie ma linia, jaką stworzono Dustera trzeciej generacji. Zauważcie, że w odróżnieniu od dwójki, tutaj są proste linie. Proste linie, można by powiedzieć, mieczem samurajskim cięte. W związku z tym mamy samochód zupełnie inny charakter. Zwróćcie uwagę, że jest bardziej nowoczesny. Nie chcę nic mówić co do Dustera drugiej generacji, że jest passé, ale to auto jest zupełnie inne. I to jest racja. 95%, tak oceniam, 95% zupełnie nowego samochodu. Zaczynając od płyty podłogowej, zaczynając od gamy silnikowej, kompletny design, jakość materiałów, wnętrze, tapicerka, absolutnie nowości. Te nowości systematycznie będziemy Wam pokazywali trochę w tym filmie, w tym trochę mniej, a więcej w kolejnych filmach, które na pewno będziemy kręcili, myślę, że z większą częstotliwością niż ostatnio. Często będę nadużywał wręcz słowa nowy, bo to jest naprawdę nowy Duster. Jakość materiałów. Z informacji producenta wiemy, że Duster trzeciej generacji został zbudowany w 20% z materiałów z recyklingu. Co to oznacza? Oznacza to brak skóry, oznacza to brak elementów chromowanych, oznacza to na przykład te plastiki. Jeżeli przyjrzycie się im bliżej, mają takie drobinki. To znaczy, że materiał jest z recyklingu. Ma to kolosalne znaczenie w przypadku drobnych uszkodzeń. Nie widać ich tutaj. Nie są to elementy też lakierowane, w związku z tym nie ma kosztownej naprawy tych elementów. Widzieliście tylne światła. Znowu powiem, nowe światła, aczkolwiek zachowują wcześniejszy charakter. Uwaga, element szalenie ważny dla wielu z Was. Coś, co dyskwalifikowało Dustera drugiej generacji. Klamki. Klamki, które można chwycić mocno i otworzyć w ten sposób, bo część z potencjalnych kupujących nie lubiła tych klamek takich tutaj kopertowych, bo łamała paznokcie, bo wyrywała, cudawianki się działy. Z tyłu mamy klamkę schowaną w słupek. No to tutaj zapewne wielu krytykujących się pojawi, ale jest to patent znany z innych modeli, chociażby Renault. Całkiem dobrze się sprawdza.
Nowością, którą też część osób tak jakby pożądała, były kierunkowskazy w lusterkach. Spójrzcie, jak drobne elementy decydowały, że część osób nie chciała kupić Dustera wcześniejszych generacji. To oczywiście żarcik z mojej strony, nie przykładajcie do tego zbyt dużej wagi. Mam Maćka bardzo blisko Dustera, w związku z tym, Maćku, pokaż ten plastik z recyklingu. Ciekawostką również to, że 90% nowego Dustera można poddać procesowi recyklingu. Czyli jest to samochód również eko, prawda? Coś, na co zwracamy ostatnio bardzo dużą uwagę. Gama silnikowa Dustera trzeciego. Tutaj też jest duża rewolucja. Z 5% pozostałości z poprzedniej generacji mamy do dyspozycji silnik EcoG 100 koni z fabryczną instalacją gazową. W tym egzemplarzu go nie ma. Tutaj jest nowy silnik, czyli hybryda 140-konna. Pełna hybryda 140-konna oznacza to, że jest to silnik spalinowy z silnikami elektrycznymi. W trybie elektrycznym można pojeździć nawet 80% czasów, bardziej w trybie miejskim niż pozamiejskim, ale przekłada się na komfort akustyczny jazdy, przekłada się to na oszczędności spalania. W związku z tym całkiem fajna propozycja. Pracuje to szalenie skomplikowanie, nie będę Wam w tej chwili opowiadał. Do dyspozycji mamy również kolejny nowy silnik w gamie Dacia, silnik TCE 130, ale nie jest to ten sam silnik, co z poprzedniej generacji. Tutaj TCE 130 oznacza silnik 1.2, trzycylindrowy, o mocy 130 koni, tak zwana miękka hybryda. Co to oznacza? Silnik spalinowy wsparty silnikiem elektrycznym. Przy miękkiej hybrydzie nie pojeździcie w trybie elektrycznym, ponieważ silnik ten tylko wspomaga silnik spalinowy w momentach dużego obciążenia, ale za to daje dużą moc. Silnik ten występuje zarówno z napędem 4x2 oraz 4x4, czyli do, tak powiedzmy, off-roadu. I całkiem dobrze to jeździ w off-roadzie. Jeździliśmy z Maćkiem w prawdziwym off-roadzie Dusterami z każdą kombinacją silnika i powiem Wam, jakby nie było instruktora obok mnie, nie w każdą dziurę bym wjechał. Najwyższa pora pokazać Wam wnętrze nowego Dustera, naprawdę nowego Dustera. Zapraszam. Absolutna nowość. Nowy tablet, nowy design, nowy układ deski, całego kokpitu, nawet fotele mają inny kształt, a coś, co najbardziej rzuca się w oczy, to nowa kierownica. Nowa kierownica i znaczek Dacia. Pamiętacie, w Dusterze w drugiej generacji mówiłem, że napis Dacia, który się tam znajdował, powinien być zastąpiony CD, tymi znaczkami. I patrzcie, producent mnie posłuchał. Kokpit multimedialny i całe te układy są lekko skierowane do kierowcy, żeby lepiej widział, lepiej obsługiwał całe te multimedia. Pozostałe klawisze fizyczne, nie trzeba szukać na tablecie i innych tego typu funkcji, aczkolwiek w tych samochodach już jest ich mnóstwo. Wszystko, co wymagają przepisy Unii Europejskiej, czyli tak zwane przepisy bezpieczeństwa GSR2. Co to jest? Będę mówił o tym w następnym filmie, bo Duster trzeci jednak wymaga kilku filmów. Nie sposób tego w jednym filmie pokazać. Wygodne fotele. Jeżeli chodzi o siedzisko, bardzo podobne jak wcześniej, ale zyskały boczne trzymanie. Tutaj zdecydowanie od razu rzuca się to w oczy. Wspomniałem o kierownicy. Spójrzcie, gruba, profilowana, z miękkiego materiału. Jest bardzo, bardzo przyjemna. No i oczywiście to, co sugerowałem producentowi, chyba w każdym filmie będę teraz o tym mówił. Także bardzo fajna kierownica, przyjemna i tutaj kokpit. Zwróćcie uwagę, naprawdę nowy Duster. Potraktujcie ten film jako zaproszenie do salonu, do obejrzenia Dustera statycznie oraz dynamicznie. Mamy na jazdach próbnych hybrydę. To też nie jest takie oczywiste, że w każdym salonie znajdziecie hybrydę. U nas ona jest. Jeździ bardzo fajnie. Serdecznie zapraszam. Potraktujcie to również jako nowy początek Carrera Dacia Lublin, bo dosyć długo nas nie było. Przepraszamy za to. Przyczyny obiektywne. Nie pozostaje mi nic innego niż Was pożegnać i zaprosić na następny film. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia.